Gran Canaria to trzecia największa wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich. W tym filmie pokażemy Wam najważniejsze atrakcje wyspy i sprawdzimy, czy faktycznie jest ona tak wielka, jak obiecuje jej nazwa. Zaczniemy od miejsc, które wielu przyciągają jako pierwsze: wydm Maspalomas i plaż Amadores oraz Anfi del Mar. Potem ruszymy w głąb wyspy. Górskimi drogami pod Roque Nublo i Pico de las Nieves zobaczymy kolorowe skały Los Azulejos de Veneguera i naturalne baseny w Agaete. Na koniec zajrzymy do miasteczek z charakterem: Terror, Tejeda, Fataga i Arucas, a także do Las Palmas, czyli stolicy wyspy. Sprawdzimy, jak bardzo różnorodna potrafi być ta wyspa. Cześć, witajcie na Gran Canarii, czyli wyspy, od której 8 lat temu zaczęła się nasza przygoda z Kanarami. W tym filmie pokażemy Wam najważniejsze atrakcje tej wyspy. Będzie dosyć intensywnie, także zaczynamy. Gran Canaria ma niespełna 50 km średnicy, ale na tak niewielkiej przestrzeni mieści się wyjątkowo dużo kontrastów. Wyspa ma pochodzenie wulkaniczne, a jej krajobraz w dużej mierze ukształtowały erozja i dawne erupcje. W centrum dominują góry z charakterystycznymi formacjami skalnymi, takimi jak Roque Nublo, natomiast wybrzeże zmienia się od piaszczystych plaż na południu po bardziej skaliste odcinki na północy. Gran Canaria wyróżnia się także dużym zróżnicowaniem klimatycznym. Południe jest suche i słoneczne, północ bardziej zielona i wilgotna, a w wyższych partiach wyspy temperatury potrafią różnić się o kilka stopni w porównaniu z wybrzeżem. Przez wieki wyspa była zamieszkiwana przez rdzenną ludność Guanczów, których ślady odnajdziemy w jaskiniach i muzeach. Dziś łączy w sobie turystyczne kurorty, górskie wioski i nowoczesne miasto Las Palmas, które jest jedną z największych metropolii archipelagu. Gran Canaria to wyspa, którą najlepiej poznaje się w ruchu, zmieniając krajobraz, wysokość i tempo podróży. Gran Canaria ma ponad 230 km linii brzegowej, a plaże potrafią wyglądać zupełnie inaczej w zależności od tego, po której stronie wyspy się znajdujemy. Od szerokich naturalnych przestrzeni, przez osłonięte zatoki, aż po plaże wpisane w tkankę miasta. W tym rozdziale odwiedzimy kilka z nich. Każda pokazuje inny fragment wyspiarskiego krajobrazu. Plaże Maspalomas to jeden z najbardziej rozpoznawalnych krajobrazów Gran Canarii. Kilkukilometrowy pas piasku łączy Playa del Ingles, Maspalomas i rejon Latarni Morskiej, a całość sąsiaduje z rozległym polem wydm. Piasek w Maspalomas ma pochodzenie morskie, a nie pustynne i przez lata był nanoszony tu przez prądy oceaniczne. Wydmy objęte są ochroną, a poruszanie się po nich jest dozwolone tylko w wyznaczonych strefach. Plaża zmienia się w zależności od miejsca. Od szerokich, spokojniejszych odcinków przy latarni, po bardziej wietrzne rejony bliżej Playa del Ingles. To także jedno z najlepszych miejsc na wyspie do obserwowania zachodów słońca nad oceanem. Playa de Amadores to zupełnie inne oblicze Gran Canarii. To sztucznie uformowana zatoka z jasnym piaskiem sprowadzonym specjalnie na tę plażę. Dzięki falochronom woda jest tu zazwyczaj spokojna, a fale dużo mniejsze niż na otwartych plażach Atlantyku. To sprawia, że Amadores często wybierana jest przez rodziny z dziećmi i osoby szukające bardziej plażowego, kurortowego klimatu. Plaża jest dobrze zagospodarowana, z promenadą, restauracjami i leżakami, a przy dobrej widoczności można stąd dostrzec sąsiednią Teneryfę. Playa de Puerto Rico to niewielka, osłonięta zatoka, położona w jednym z najbardziej słonecznych rejonów wyspy. Można tu dotrzeć spacerem, promenadą z Playa de Amadores. Spacer zajmuje około 20 minut i bardzo go polecamy ze względu na widoki. Dzięki falochronom woda jest tu zazwyczaj spokojna, a warunki do pływania bardzo przewidywalne.
Plaża jest otoczona zabudową kurortową z łatwym dostępem do restauracji, barów i hoteli. Jest to bardzo imprezowe miejsce i nam akurat nie przypadło szczególnie do gustu. Playa Anfi del Mar wyróżnia się jasnym, niemal białym piaskiem, który kontrastuje z turkusowym kolorem wody. Piasek został tu sprowadzony z Bahamów, co sprawia, że miejsce wygląda inaczej niż większość plaż na wyspie. Zatoka jest osłonięta, a woda zazwyczaj spokojna i przejrzysta, idealna do pływania i snorkelingu. Anfi del Mar powstała jako część prywatnego kompleksu turystycznego, ale plaża jest ogólnodostępna. Dodatkową atrakcją jest leżąca tuż obok plaży Isla Corazon, czyli wyspa w kształcie serca. Jest to bardzo przyjemne miejsce na krótki spacer. Plaża Anfi del Mar to jedno z najbardziej uporządkowanych i pocztówkowych miejsc na południu Gran Canarii. Playa de las Canteras to najbardziej miejska plaża Gran Canarii i jedno z najważniejszych miejsc w Las Palmas. Jej znakiem rozpoznawczym jest naturalna rafa, zwana La Barra, która działa jak falochron i sprawia, że woda bywa tu zaskakująco spokojna. Podczas odpływu można zobaczyć fragmenty rafy wynurzające się nad powierzchnią. Las Canteras to plaża żyjąca przez cały rok, popularna wśród surferów, pływaków i mieszkańców miasta. Długa promenada z barami i restauracjami sprawia, że to miejsce łączy plażę z codziennym życiem stolicy. W sezonie zimowym dodatkową atrakcją jest Belén de Arena, ogromne szopki bożonarodzeniowe wykonane z piasku przez lokalnych artystów. To unikalne widowisko, które przyciąga turystów i mieszkańców, łącząc tradycję świąteczną z charakterem wyspy. Gran Canaria to wyspa pełna kontrastów, a jej przyroda potrafi zaskoczyć nawet doświadczonych podróżników. Od wydm i piaszczystych wybrzeży, przez skaliste wąwozy i górskie szczyty, po naturalne baseny i kolorowe formacje skalne. Każdy fragment wyspy ma swoje niepowtarzalne oblicze. W tym rozdziale zabierzemy Was w podróż po najbardziej spektakularnych miejscach przyrodniczych Gran Canarii. Wydmy Maspalomas to jedno z najbardziej intrygujących miejsc na Gran Canarii i choć wspominaliśmy je przy okazji plaż, warto przyjrzeć się im dokładniej. Ten rozległy pas piasku, sięgający kilku kilometrów, tworzy unikalny krajobraz przypominający pustynię nad oceanem. Przyjemnym miejscem do podziwiania wydm jest punkt widokowy Mirador de las Dunas, znajdujący się bezpośrednio przy hotelu Riu Palace. Piasek przesuwany jest przez wiatr, a spacer w tej części wyspy daje poczucie absolutnej przestrzeni i spokoju z dala od miejskiego zgiełku. To obowiązkowy przystanek dla każdego, kto chce poczuć niezwykły kontrast natury Gran Canarii. Roque Nublo to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Gran Canarii. Ta wulkaniczna skała wznosi się 80 metrów ponad otaczające ją góry, a całkowita wysokość tego miejsca sięga ponad 1800 metrów nad poziomem morza. Jest to miejsce kultowe dla lokalnej społeczności i obowiązkowy punkt dla każdego miłośnika trekkingu. Najpopularniejszy szlak do skały jest biletowany i wymaga wcześniejszej rezerwacji, a na jego początku nie ma parkingu. Trzeba zaparkować na jednym z oficjalnych parkingów i dojechać autobusem do startu szlaku. Sama trasa jest stosunkowo krótka, ale oferuje spektakularne widoki na całą wyspę i okoliczne masywy górskie. Roque Nublo zachwyca też samą formą. Wyrzeźbioną przez wieki wulkanicznej erozji stanowi niezwykły kontrast w stosunku do zielonych dolin i wulkanicznych zboczy w tle. Pico de las Nieves to najwyższy punkt Gran Canarii, wznoszący się na ponad 1950 metrów nad poziomem morza.
Z jego wierzchołka roztacza się niemal panoramiczny widok na całą wyspę, a przy dobrej pogodzie można dostrzec nawet sąsiednią Teneryfę. Nazwa szczytu oznacza szczyt śniegu. Dawniej, w zimie, można było tu zobaczyć śnieg, który gromadzono w specjalnych magazynach, aby transportować go do miast poniżej. Dojazd jest prosty, ale warto pamiętać, że parkingi przy punkcie widokowym są ograniczone, a w sezonie turystycznym łatwo je zapełnić, dlatego najlepiej przyjechać tu wcześniej lub sprawdzić dostępność wcześniej. Mirador El Gurriete to punkt widokowy oferujący spektakularny widok na Barranco de Tirajana, jeden z największych wąwozów Gran Canarii. Z wysokości można podziwiać strome zbocza, koryto wyschniętej rzeki i kontrastujące kolory gór. Krajobraz zmienia się w zależności od światła i pory dnia. Podczas naszego pobytu na wyspie punkt widokowy był w remoncie, ale i tak można było zaparkować niedaleko i podziwiać widoki. Ten wąwóz zrobił na nas największe wrażenie spośród wszystkich wąwozów na wyspie i naszym zdaniem można go nazwać Wielkim Kanionem Gran Canarii. To także świetne miejsce na zdjęcia i krótką przerwę w drodze w głąb wyspy, a spacer w tej okolicy pozwala poczuć ogrom i skalę tego naturalnego spektaklu. Ventanas de Tirajana to wyjątkowe miejsce w centralnej części Gran Canarii, słynące ze skalnych formacji z charakterystycznymi otworami, przez które można podziwiać panoramę wąwozu. Te naturalne okienka powstały w wyniku erozji wulkanicznej skały, tworząc malownicze ramy dla krajobrazu Barranco de Tirajana. W okolicy jest niewielkie miejsce do parkowania na 2 samochody, a sam bardzo krótki szlak do okienek dosyć ciężko odszukać. Spacer po okolicy pozwala poczuć skalę i surowość wąwozu, a w połączeniu z kontrastującymi kolorami gór tworzy idealne miejsce na zdjęcia i krótką przerwę w trasie. Dla nas był to jeden z tych widoków, które zapada w pamięć. Naturalna forma skał nadaje temu miejscu niepowtarzalny charakter. Los Azulejos de Veneguera to jedna z najbardziej kolorowych atrakcji Gran Canarii. Góry i skały przybierają tutaj odcienie zieleni, brązu i niebieskiego, tworząc niemal malarski krajobraz. Te kolory powstały w wyniku połączenia wulkanicznej działalności i obecności różnych minerałów w skale, a dodatkowo kontrastują z suchymi dolinami i okolicznymi piaskami. Obok kolorowych skał rozpoczyna się też krótki szlak prowadzący do wodospadu, który pozwala połączyć podziwianie niezwykłych formacji skalnych z lekką wędrówką i bliskim kontaktem z naturą. Los Azulejos to świetne miejsce na fotografie i spacery po okolicy, a przy dobrej pogodzie można podziwiać zarówno detale skał, jak i szerokie panoramy wyspy. Dla fanów geologii i przyrody to prawdziwa gratka. Tu widać, jak siły natury kształtowały wyspę przez miliony lat. Mirador del Balcón to spektakularny punkt widokowy położony na zachodnim wybrzeżu Gran Canarii. Z klifu rozpościera się panorama oceanu i stromo opadających skał, które miejscowi często nazywają ogonem smoka. Falujące poszarpane formacje skalne, które wyglądają jak mityczne stworzenie wyrastające z wyspy. Punkt jest łatwo dostępny samochodem i ma niewielki parking, co pozwala na krótki postój i zdjęcia. Spacer wzdłuż klifu pozwala poczuć potęgę oceanu i surowość wyspy, a widoki zmieniają się w zależności od pory dnia i światła. To jedno z tych miejsc, które zapadają w pamięć, idealne na zatrzymanie się podczas podróży po zachodniej części wyspy. Caldera de Bandama to wulkaniczny krater o średnicy około 1 km i głębokości niemal 200 metrów, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Gran Canarii. Krater powstał w wyniku erupcji wulkanicznej i do dziś zachował niemal idealny kształt miski, co czyni go unikalnym miejscem do obserwacji geologicznych procesów wyspy. Można podejść na jego krawędź i podziwiać zarówno wnętrze krateru, jak i okoliczne pola uprawne oraz panoramę Las Palmas w oddali. Dla osób lubiących piesze wędrówki istnieją 2 piesze szlaki.
Jeden dookoła krawędzi kaldery, a drugi prowadzący na jej dno. Oba pozwalają poczuć skalę tego naturalnego amfiteatru. To miejsce łączy w sobie krajobraz wulkaniczny i widoki na rolnicze doliny, pokazując kontrast między surową naturą a działalnością człowieka na wyspie. Agaete Piscina Natural to naturalne baseny skalne położone w północno-zachodniej części Gran Canarii. Baseny powstały w wyniku erozji wulkanicznych skał, a woda oceaniczna wlewa się do nich przy każdym przypływie, tworząc spokojne, krystalicznie czyste kąpieliska. Miejsce jest popularne wśród lokalnych mieszkańców i turystów, którzy szukają bezpiecznej alternatywy dla otwartego oceanu, gdzie można popływać lub odpocząć w spokojnej wodzie. Spacer po okolicznych skałach pozwala podziwiać surową linię brzegową północnej Gran Canarii i kontrast między ciemnym wulkanicznym kamieniem a błękitem oceanu. To świetne miejsce na relaks i zdjęcia, a przy odpowiednich warunkach pogodowych naturalne baseny prezentują się naprawdę malowniczo. Tutejszy Jardín Botánico to największy ogród botaniczny na Wyspach Kanaryjskich i jedno z najlepszych miejsc, by poznać unikalną florę archipelagu. Ogród skupia się przede wszystkim na roślinach endemicznych, czyli takich, które występują naturalnie tylko na Wyspach Kanaryjskich. Spacerując po rozległym terenie, można zobaczyć różnorodne strefy roślinne. Od suchych obszarów wulkanicznych, choć przez pogodę nie były one tego dnia suche, po bujne doliny pełne palm, kaktusów i egzotycznych drzew. To miejsce pozwala zrozumieć, jak zróżnicowany jest krajobraz Gran Canarii i jak silnie roślinność przystosowała się do wulkanicznego podłoża i klimatu wyspy. Jardín Botánico to idealna atrakcja na spokojny spacer, chwilę wytchnienia od zwiedzania i kontakt z naturą w bardziej przystępnej, edukacyjnej formie. El Bufadero to naturalne zjawisko wulkaniczne, gdzie woda morska jest wyrzucana pod ciśnieniem przez szczeliny w skałach, tworząc efektowny gejzer. To jedno z tych miejsc, które pokazują surową moc oceanu i wulkanicznej geologii Gran Canarii w miniaturze. Podczas naszego pobytu niestety nie udało się sfilmować prawdziwego tryskania wody, ponieważ morze było zbyt spokojne. Dlatego przed przyjazdem warto sprawdzić, czy wschodnia część wyspy doświadcza wystarczającego wzburzenia oceanu. Mimo to spacer po okolicznych skałach i obserwacja oceanu daje poczucie bliskości natury i jej potęgi. To świetne miejsce na zdjęcia, krótką przerwę i doświadczenie jednej z bardziej dynamicznych atrakcji przyrodniczych Gran Canarii. Mirador Astronómico de la Degollada de las Yeguas to punkt widokowy znany nie tylko z panoram górskich, ale również z doskonałych warunków do obserwacji nieba. Położony na dużej wysokości, z dala od świateł miast, oferuje wyjątkową widoczność gwiazd, planet i Drogi Mlecznej, stąd nazwa astronomiczny. Sam punkt umożliwia podziwianie rozległych krajobrazów w głąb wyspy i kontrastujących wąwozów, a jednocześnie daje poczucie spokoju i przestrzeni. Spacer po okolicy pozwala poczuć bliskość natury i potęgę górskiego krajobrazu, a przy odpowiedniej pogodzie można nawet zorganizować obserwację nocnego nieba. To miejsce łączy w sobie krajobraz górski i astronomiczne atrakcje, idealne dla tych, którzy chcą połączyć przyrodę Gran Canarii z niecodziennym doświadczeniem patrzenia w gwiazdy. Barranco de las Vacas to wąwóz, który zachwyca nietypowymi formacjami skalnymi i kontrastowymi kolorami. Jego strome ściany, czerwone i beżowe odcienie skał oraz naturalne prążkowane kształty powstały w wyniku dziesiątek tysięcy lat erozji wodnej w skałach wulkanicznych. Spacer wąwozem pozwala z bliska zobaczyć gładkie, faliste ściany wyrzeźbione przez wodę, a zmieniające się światło podkreśla ich kolory i fakturę. Z mniej znanej atrakcji miejsce to stało się bardzo popularne, więc polecamy przyjechać rano, zanim pojawią się tłumy. Wąwóz ten pokazuje surowe piękno wyspy i warto go zobaczyć, jeśli chce się odkrywać naturalne zakątki Gran Canarii.
Gran Canaria to nie tylko góry i wąwozy, ale też urokliwe miasteczka i klimatyczne zakątki, w których historia i tradycja przeplatają się z lokalnym stylem życia. W tym rozdziale pokażemy zarówno stolicę wyspy, Las Palmas, jak i mniejsze miejscowości takie jak Terror, Arucas, Agaete czy Puerto de Mogan, które zachwycają architekturą, kolorowymi uliczkami i lokalnymi atrakcjami. Każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny charakter, a spacer po nich pozwala poczuć atmosferę Gran Canarii z bliska. Las Palmas to stolica Gran Canarii i jedno z największych miast archipelagu, które łączy życie nowoczesnego miasta z bogatą historią i tradycją wyspy. Miasto rozciąga się wzdłuż wybrzeża i oferuje zarówno długą, piaszczystą plażę Las Canteras, idealną na spacer, odpoczynek czy kąpiel w oceanie, jak i historyczne dzielnice pełne zabytków i klimatu kolonialnego. W Vegeta, czyli najstarszej części miasta, czas cofa się o kilka wieków. Brukowane uliczki, kolorowe fasady domów i małe place zachwycają spokojem i architekturą z epoki kolonialnej. Warto tu zwrócić uwagę na Casa de Colón, czyli muzeum poświęcone podróżom Krzysztofa Kolumba. To miejsce jest naprawdę przepiękne. Zarówno wnętrza, jak i ekspozycje sprawiają, że zdecydowanie warto zajrzeć do środka i poczuć atmosferę czasów wielkich odkryć geograficznych. Niedaleko, w tej samej dzielnicy, znajduje się Museo Canario, czyli Muzeum Kanaryjskie, gdzie zgromadzono setki eksponatów związanych z kulturą Guanczów, pierwotnych mieszkańców wyspy. Można tu zobaczyć narzędzia, ceramikę, mumie i przedmioty codziennego użytku, które pokazują, jak żyli ludzie na Gran Canarii przed przybyciem Europejczyków. W centrum miasta wznosi się imponująca katedra w Las Palmas, której majestatyczna fasada i wnętrza robią ogromne wrażenie. To nie tylko miejsce kultu, ale też punkt orientacyjny, z którego rozpościera się widok na zabytkową dzielnicę Vegeta. Nie można też pominąć Castillo de la Luz, dawnej fortecy obronnej położonej nad portem, która niegdyś strzegła wejścia do miasta. Dziś to historyczny zabytek, który pozwala poczuć morską i wojskową przeszłość Las Palmas. Niestety, w środku nie znajdują się eksponaty związane z historią zamku, a wystawa sztuki współczesnej, więc odpuściliśmy sobie zwiedzanie wnętrza. Las Palmas to miasto, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Od spokojnych spacerów po Vegeta i wizyty w muzeach, przez zachwycające plaże i promenady, aż po nowoczesne kawiarnie, restauracje i tętniące życiem place. To idealne miejsce, by poczuć atmosferę stolicy Gran Canarii, poznać historię wyspy i jej mieszkańców, a przy tym odpocząć nad oceanem. Fataga to jedno z najbardziej urokliwych miasteczek Gran Canarii, położone w dolinie o tej samej nazwie. Spacer po brukowanych uliczkach pozwala podziwiać tradycyjne niskie domy z białymi ścianami i drewnianymi okiennicami, a w połączeniu z okolicznymi palmami i górami tworzy prawdziwie malowniczy krajobraz. Miasteczko zachowało swój spokojny, historyczny charakter, a liczne kawiarnie i małe sklepy z lokalnymi wyrobami pozwalają poczuć codzienne życie mieszkańców wyspy. Fataga jest też świetnym punktem wypadowym do odkrywania okolicznych wąwozów i tras pieszych, a dla wielu turystów jest idealnym miejscem na chwilę odpoczynku z dala od tłumów. Arucas to miasteczko znane przede wszystkim z imponującej neogotyckiej katedry, która dominuje nad panoramą miasta i robi ogromne wrażenie na każdym, kto tu przyjeżdża. Spacer po uliczkach Arucas pozwala podziwiać tradycyjną architekturę, kolorowe fasady domów i przyjemną atmosferę lokalnych placów. Warto też odwiedzić destylarnię rumu Areucas, gdzie produkcja tego trunku trwa od XIX wieku. To świetna okazja, by zobaczyć proces powstawania rumu i poczuć smak lokalnej tradycji. Arucas łączy w sobie historię, architekturę i lokalną kulturę, a spacer po miasteczku daje pełen obraz życia na północnej Gran Canarii. Agaete to klimatyczne miasteczko położone na północno-zachodnim wybrzeżu Gran Canarii, otoczone górami i morzem.
Spacerując po jego wąskich uliczkach można poczuć spokojną, lokalną atmosferę, zobaczyć tradycyjne domy z kolorowymi okiennicami i zatrzymać się w małych kawiarniach lub restauracjach serwujących świeże ryby. Miasteczko słynie również z portu rybackiego i naturalnych basenów skalnych, w których można się kąpać i podziwiać surową linię brzegową północnej Gran Canarii. Agaete to idealne miejsce, by połączyć kontakt z naturą i lokalną kulturę z dala od najbardziej turystycznych kurortów. Puerto de Mogan to jedno z najbardziej malowniczych miasteczek Gran Canarii, często nazywane Małą Wenecją ze względu na kanały i mostki nad wodą. Spacerując po kolorowych uliczkach portu można podziwiać bielone domy z kwiatowymi balkonami, liczne kawiarnie, restauracje i lokalne sklepy z rękodziełem. Port rybacki nadal tętni życiem, sumują tu łodzie rybackie i jachty, co nadaje miejscu autentyczny, nadmorski klimat. W okolicy Puerto de Mogan znajduje się też zona Archeologica de Cañada de los Gatos, czyli teren archeologiczny z pozostałościami osad dawnych mieszkańców wyspy, Guanchów. Puerto de Mogan jest idealne na relaks nad wodą, spacer wzdłuż kanałów i fotografowanie urokliwych zakątków, a jednocześnie daje możliwość zetknięcia się z historią i kulturą wyspy. Terror to historyczne miasteczko w północnej części Gran Canarii, znane z tradycyjnej architektury i brukowanych uliczek. Jego sercem jest Bazylika Matki Bożej z Pity, miejsce pielgrzymek i ważny punkt religijny wyspy. Spacer wokół kościoła pozwala poczuć niepowtarzalną atmosferę lokalnej kultury i historii. W Terror warto też zwrócić uwagę na kolorowe fasady domów z drewnianymi balkonami, które są charakterystycznym elementem miasta i doskonale prezentują się na fotografiach. Miasteczko jest pełne małych sklepów z lokalnymi produktami, takimi jak migdały, sery i rzemiosło, co pozwala poczuć codzienne życie mieszkańców i smak tradycji Gran Canarii. Terror to idealne miejsce na spokojny spacer, odkrywanie kanaryjskiego dziedzictwa i kontakt z lokalną kulturą, bez pośpiechu i turystycznego tłumu. Tejeda to jedno z najpiękniejszych miasteczek Gran Canarii, położone wysoko w górach i otoczone spektakularnymi szczytami oraz wulkanicznymi formacjami. Spacerując po brukowanych uliczkach można podziwiać tradycyjne domy z białymi ścianami i drewnianymi balkonami, a przy tym poczuć spokój i niezwykłą atmosferę górskiej wioski. Tejeda słynie także z uprawy migdałów, a lokalne kawiarnie i sklepy oferują przysmaki przygotowywane z tego charakterystycznego owocu. To miejsce idealne na krótki postój podczas wycieczki po wyspie, pozwala odpocząć, zrobić piękne zdjęcia i poczuć tradycyjny klimat Gran Canarii. Firgas to niewielkie miasteczko w północnej części Gran Canarii, które zasłynęło przede wszystkim z niezwykłej, reprezentacyjnej promenady zwanej Paseo de Gran Canaria. Górna część deptaka ozdobiona jest ceramicznymi miniaturami wszystkich wysp kanaryjskich. Każda z nich została odwzorowana w formie przestrzennej mapy, dzięki czemu można w jednym miejscu zobaczyć symboliczny obraz całego archipelagu. Niżej znajduje się równie charakterystyczny fragment promenady, kaskada wodna spływająca schodami w dół, otoczona kolorowymi kafelkami. To właśnie tutaj umieszczono ceramiczne herby i dekoracje przedstawiające prowincję Gran Canarii, tworząc coś w rodzaju artystycznej mapy wyspy pod gołym niebem. Szum spływającej wody, ceramika i kamienne schody nadają temu miejscu wyjątkowy klimat i sprawiają, że Firgas wyróżnia się na tle innych miasteczek wyspy. Gran Canaria kryje w sobie także mniej oczywiste atrakcje i ciekawostki, które czasem umykają przy standardowym planie zwiedzania. W
tej części pokażemy miejsca nietypowe, od restauracji wykutych w skałach, przez zaskakujące plantacje, aż po parki zoologiczne i strefy archeologiczne, które odsłaniają inne oblicze wyspy. To właśnie takie punkty często najbardziej zapadają w pamięć i uzupełniają obraz Gran Canarii poza klasycznymi atrakcjami. Bar Restaurante Tagoror to jedno z najbardziej nietypowych miejsc na Gran Canarii, gdzie gastronomia łączy się z historią i krajobrazem wyspy. Restauracja znajduje się w naturalnych jaskiniach wykutych w skale, które dawniej służyły jako domy i schronienia dla mieszkańców tego regionu. Spacerując po terenie kompleksu można zobaczyć pozostałości dawnych skalnych zabudowań, a jednocześnie podziwiać rozległe widoki z punktu widokowego położonego tuż obok restauracji. To miejsce pozwala nie tylko zjeść posiłek, ale też poczuć klimat dawnej Gran Canarii, gdzie życie toczyło się w bezpośrednim kontakcie z naturą. Bar Restaurante Tagoror to idealny przykład atrakcji, która łączy w sobie lokalną kuchnię, historię i wyjątkowe położenie, tworząc doświadczenie inne niż klasyczna wizyta w restauracji. Cafe Platinium to jedno z najbardziej zaskakujących miejsc na Gran Canarii, bo mało kto spodziewa się tutaj plantacji kawy. Dzięki wyjątkowemu klimatowi wyspy i łagodnym temperaturom przez cały rok, właśnie tutaj udało się stworzyć jedną z nielicznych plantacji kawy w Europie, a według niektórych jedyną taką w pełnej skali. Podczas wizyty można zobaczyć krzaki kawy rosnące w naturalnym otoczeniu, poznać proces uprawy i obróbki ziaren oraz dowiedzieć się, jak wymagająca jest produkcja kawy w europejskich warunkach. To miejsce pokazuje, jak nietypowa i różnorodna potrafi być Gran Canaria, łamiąc schematy i zaskakując nawet doświadczonych podróżników. Cafe Platinium to idealny przystanek dla tych, którzy lubią ciekawostki, lokalne inicjatywy i miejsca nieoczywiste, wykraczające poza klasyczne atrakcje turystyczne. Cuatro Puertas to tajemniczy kompleks jaskiń i kamiennych struktur pochodzących prawdopodobnie sprzed wieków, znajdujący się w północnej części Gran Canarii. Nazwa, czyli 4 drzwi, pochodzi od charakterystycznych otworów w skałach, które prowadzą do wnętrza kamiennych pomieszczeń. Miejsce fascynuje zarówno archeologów, jak i turystów, ponieważ trudno dokładnie określić jego przeznaczenie. Niektórzy uważają, że były to miejsca rytualne lub magazyny starożytnej ludności wyspy. Spacer wśród skalnych korytarzy pozwala poczuć tajemniczą atmosferę wyspy i jej dawnych mieszkańców, a widok skał i otworów tworzy wyjątkowe kompozycje fotograficzne. To miejsce łączy w sobie historię, naturę i geometrię wulkanicznych skał, co czyni je wyjątkowym przystankiem podczas podróży po Gran Canarii. Cocodrillo Park to nietypowa atrakcja, która łączy park zoologiczny z ośrodkiem ratunkowym dla zwierząt. Miejsce to powstało jako schronienie dla porzuconych, uratowanych lub skonfiskowanych zwierząt, które nie mogły wrócić do naturalnego środowiska. Największą ciekawostką parku są oczywiście krokodyle. O określonych godzinach można obserwować proces ich karmienia. Choć w zimę jest on mało spektakularny, jako że krokodyle nie są wtedy specjalnie głodne. Można tu zobaczyć także wiele innych gatunków, od małp i ptaków po duże ssaki. Wizyta w parku ma nie tylko charakter rozrywkowy, ale też edukacyjny, pokazując problemy związane z handlem egzotycznymi zwierzętami i odpowiedzialnością człowieka. Cocodrillo Park to atrakcja, która szczególnie zainteresuje rodziny z dziećmi, ale też wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć inne, mniej oczywiste oblicze Gran Canarii. Zona Archeologica de Cañada de los Gatos to jedno z najciekawszych miejsc archeologicznych na Gran Canarii, które przenosi nas w głąb prehispanicznej historii wyspy. Ten rozległy obszar zawiera pozostałości osad i struktur związanych z rdzenną ludnością Guanczów, dawnych mieszkańców Kanarów, którzy zamieszkiwali te tereny jeszcze przed hiszpańską konkwistą. Ruiny kamiennych murów, zagłębień w ziemi i platform pokazują, jak funkcjonowały społeczności sprzed setek, a może nawet tysięcy lat. Chociaż wiele z tych zabudowań jest dziś częściowo zatarte przez czas, to układ przestrzenny i niektóre kamienne elementy wciąż opowiadają historię codziennego życia.
Na nas to miejsce nie zrobiło wielkiego wrażenia, ale jeśli będziecie odwiedzać Puerto de Mogan, to uważamy, że warto tu przy okazji zajrzeć. Gran Canaria to wyspa niezwykle różnorodna, od wulkanicznych krajobrazów i wąwozów, przez klimatyczne miasteczka, aż po zaskakujące ciekawostki i miejsca nietypowe. Każdy dzień potrafi tu wyglądać inaczej, a właśnie ta zmienność sprawia, że wyspa zostaje w pamięci na długo. Mamy nadzieję, że ten film pomoże Wam zaplanować własną podróż i odkryć Gran Canarię po swojemu. Zapraszamy też na nasze filmy o pozostałych wyspach kanaryjskich. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, przypominamy o subskrypcji, łapce w górę, podbiciu filmu i napisaniu komentarza. Te niewielkie gesty bardzo pomagają w rozwoju kanału. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!